Czołgiem, witam Was na kanale Milworld. Ostatnio było trochę teoretyzowania, przynudzania. Dzisiaj zajmiemy się survivalem praktycznym i chyba najważniejszą w survivalu umiejętnością, czyli rozniecaniem ognia. Rozpalić ognisko, co w tym trudnego, powiecie? Ano w sprzyjających warunkach jest to stosunkowo łatwe, to prawda, ale zwróćcie uwagę na to, gdzie się teraz znajduję. Pełno tutaj wilgoci na tym terenie. Ostatnio bardzo często padał deszcz, bardzo intensywnie, dlatego wszystko jest tutaj przemoczone, łącznie z teoretyczną rozpałką, podpałką. Spróbujmy rozpalić ogień na tym tutaj podmokłym terenie, używając tego, co znajdziemy w lesie. Kora brzozy pali się nawet wówczas, kiedy jest całkowicie przemoczona, nasiąknięta wodą, a to dlatego, że zawiera w sobie łatwopalne olejki. Zrywajcie korę tylko z drzew chorych lub uschniętych, dlatego, że jest to skóra tego drzewa, warstwa ochronna. Wytyczam krąg gołej ziemi pod ognisko. Tworzę coś na kształt prowizorycznej miski, która będzie podstawą dla mojego ogniska, która będzie izolacją od podłoża wilgotnego. Teraz korę brzozy, która ma strukturę takiego papieru, te cienkie warstwy kory brzozy, jeszcze bardziej rozdrabniam. Drę na takie drobne paseczki, dlatego że im rozpałka drobniejsza, tym większa szansa, że zapali się od iskry. Rozpałkę składającą się z takich właśnie rozdrobnionych bibułek rozdrabniam jeszcze bardziej. Rozrywam na drobne kawałki. Nade mną świerk, a tutaj jego martwe, suche gałązki, które łamią się z trzaskiem oraz zawierają łatwopalną żywicę. Dlatego nawet jeżeli są częściowo wilgotne, to powinny przy odpowiedniej temperaturze ognia, który powstanie na rozpałce, powinny zająć się bez większego problemu. Kilka osób pod ostatnim filmem na temat krzesiw powiedziało mi, dlaczego nie pokazujesz tego, że z krzesiwa bloczkowego można zeskrobać rozpałkę. Owszem, można zeskrobać, jak widzicie, już nawet było w ten sposób używane, ale prawda jest taka, że ta rozpałka pozostawia wiele do życzenia. Dużo lepsza jest kora brzozy i zaraz się o tym przekonacie. Patrzcie, najśmieszniejsze jest to, że zapaliła mi się podstawka zamiast rozpałki. No ale taka jest właśnie kora brzozy. Pali się nawet wtedy, kiedy jest wilgotna. No właśnie, a najwilgotniejsza była ta właśnie podstawka. Mimo to wszystko idealnie się pali. Teraz naszym zadaniem jest jak najwięcej tego tutaj nawrzucać, żeby osiągnąć jak największy płomień na bazie samej kory brzozy. Następnie, kiedy ten płomień będzie już taki dosyć solidny, wtedy zacznę dorzucać patyczki. One zaczną schnąć na ogniu, a kiedy wyschną, zaczną się palić. W wilgotnych warunkach potrzebujemy znacznie wyższej temperatury ognia, żeby ognisko rzeczywiście rozpalić. Jak widzicie, nawet te tutaj warstwy kory wyższe, one intensywnie parują, muszą wyschnąć, zanim zajmą się ogniem. Już wrzucamy drobne patyczki. One, jak widzicie, również parują i mamy ognisko. Ognisko, które możemy podsycać kolejnymi gałązkami z drzew iglastych, a z czasem dorzucać większe kawałki drewna, które znajdziemy w lesie. I tutaj właśnie sprawdzają się takie noże typu Rambo, ten oto kabar. Sprawdzają się właśnie do tak zwanego batonowania drewna, czyli rozłupywania go. Wystarczyło tylko krzesiwo, nawet w tak wilgotnym, mokrym terenie, gdzie wszystko jest właściwie przemoczone. Przemoczona była kora brzozy, a mimo to od kilku iskier udało się odpalić ognisko. Czołgiem.